Siemanko, w dzisiejszym materiale przebudujemy Fatboya z 2018 roku. Jest to motocykl, jak widać, sprowadzony ze Stanów, bezwypadkowy, z niskim przebiegiem, zaledwie 900 mil. Co tu będzie wykonane? Na pewno wymienimy błotniki z tych oryginalnych, które nie nadają się do niczego. Zrobimy po prostu fajne, customowe wykończenie. Przód ta sama historia, wymieniamy błotnik na krótki. Do tego dedykowany fotel z Rixa. Potrzebujemy akurat motocykl zbudować aktualnie dla klienta na elementach Rixa, który będzie po prostu wyjeżdżał za granicę. Na to wszystko krótkie, małe oświetlenie LEDowe Kellermana. Na pewno wszystkie elementy silnika w piano black, felgi w piano black, podłogi, wszystkie elementy musimy po prostu założyć w czarnym połysku. Elementy tutaj nadwozia, lampy, lagi, wszystko na czarny połysk. Wymiana na kierownicę wyższą, dwucalową bodajże, grubości. Na pewno osprzęt kierownicy w czarnym, manetki czarne. Przechodząc na drugą stronę, uchwyt tablicy, przenosimy go na wahacz pod kątem, tutaj wyląduje. Silnik musimy po prostu rozebrać do ostatniej śruby, do ostatnich osłon. Musimy każdy z tych elementów chromowanych powymieniać na czarne i to jest plan na dzisiejszy dzień, który zobaczycie w naszym materiale. Jak widzicie, część jest od groma. Czas się wziąć za robotę i zamontować je w tym Fatboyu. Tą przebudowę zaczniemy od demontażu błotników, zbiornika, przedniego błotnika, kół, zawieszenia. Jeżeli wymienimy już zawieszenia plus koła, dobieramy się do silnika po ówczesnym spuszczeniu oleju. Jest to trochę roboty, ale myślę, że to dzisiaj wszystko w materiale złapiemy. Jak widzicie, mamy zdemontowane już koła, owiewkę. Mamy już koło przelakierowane na czarno. Zamontujemy tarczę Brembo, czarny pulej. Czas się wziąć za robotę. Przy montażu pulejów pamiętajcie zawsze wszystkie śruby przysmarować klejem. To jest klasyka w Harley'u, że potrafi sam pulej odjechać od motocykla. Generalnie wszystkie śruby w Harley'u potrafią się rozkręcać. Więc co byście nie zakładali, lepiej trochę więcej tego kleju nałożyć niż za mało, nie? To jest nieuniknione. Wstępnie sobie to dokręcimy kluczem udarowym, potem to wszystko dociągniemy kluczem dynamometrycznym i mamy po temacie. I możemy wkładać koło do motocykla. Dla komfortu pracy wsadzimy sobie koło na podnośnik, żeby się z tym nie szarpać, z tymi polakierowanymi elementami. Jest tu trochę elementów do założenia, ale nie ma jakichś tam dużo zmian z tylnym układem tutaj, więc wszystkie oryginalne elementy zakładamy z powrotem. Poprzerabiane tulejki pod koło, ale nie jest to jakieś ograniczenie, które eliminuje. Trochę mało komfortowe robiąc to samemu, ale jest to wykonalne bez problemu, więc... Dobra. Tą stronę mamy zrobioną. Wsadzimy czujnik. Dopasujemy resztę i praktycznie za chwilę zostanie tylko do zamontowania zacisk. Ale to już po elementach wszystkich, więc jedna z wygodniejszych spraw. I to tyle, koło założone. Przy oryginalnym mocowaniu bocznym jest długa tuleja, zmieniając na uchwyt boczny tablicy, po prostu jest akcesoryjna, krótsza. Dalszy element to jest już mocowanie tablicy. Ta rzecz ląduje w śmietniku po prostu, w tym wypadku. Zostanie nam teraz ustawienie napięcia pasa.
skręcenie zacisku i praktycznie tył za chwilę będziemy mieli koło zamontowane w całości. Naciąg pasa jest zaznaczony tutaj w obu osłonie, górna i dolna granica. Warto sprawdzić to przy każdym sezonie, w każdym demontażu koła. Dobrze. Jakby część brudną tylnego koła mamy zrobioną. Zostanie nam teraz założenie z tej strony osłona pasa. Mocowanie tablicy mamy zrobione. Zajmiemy się przednim zawieszeniem, demontażem błotnika i z czasem zbiornik i tak dalej. Wiadomo, kawka, smacznej kawusi, jebać kapusi. Zaczniemy od demontażu błotnika. Wytniemy tylnią instalację od tego oryginalnego, niezbyt ładnego tyłu, więc lecimy z tematem. Większość takich części już generalnie ma swoje miejsce raczej w kontenerze. Są te elementy, które są praktycznie niby jakiejś wartości, ale niesprzedajne. Tych fatboyów tyle jest przerabianych, że jedyne miejsce, które słuszne do tych elementów jest, to jest kontener. Bierzemy się za demontaż pięknego tyłu. Przy okazji widzę, że fuel packa mamy. Nie wiedziałem o tym w sumie. Lecimy dalej. Przedni błotnik i zawieszenie wyrypiemy teraz. Niekiedy te śruby są tak zardzewiałe, nawet w nowych motocyklach, że kończy się odwiercaniem, nie? To jest piękno tych niektórych elementów, że są narażone jednak na tą rdze bardzo szybko, więc są problematyczne w rozbieraniu. Tu nam akurat się udało, że idzie to lekko, więc nie będziemy marnowali czasu na demontaż tego. Dobrze, co tu mamy dalej? Lampa zawieszenie by musiała wylecieć. Siostro, sala operacyjna przygotowana. Więc lecimy dalej. Z tego tylko wykorzystamy gumki, które trzymały lampę i tą śrubkę. Reszta wszystko wymiana. O kurwa, to... Czy to była ziemia, czy ul? Co to jest tutaj? Wygląda jak jakiś ul. Z tego oryginalnego zawieszenia, które mamy tutaj, praktycznie wykorzystamy sam wkład lampy. Resztę wszystko musimy wymienić na czarne. Dobra. Już lecimy z górą, to wyrzucimy od razu osprzęt kierownicy. Nie musimy tych śrub znaczyć, regulować, opisywać. Raczej ja już mam to na pamięć. Ci, co tego jeszcze nie popisali sobie, niech sobie workują, to zapisują. Raczej w większości śrub nie da się pomylić, ale mając rozłożony cały motor na dłuższy czas do lakiernika, można niekiedy mieć problem ze złożeniem potem. Jeżeli nie wiecie, co z tym zrobić, opisujcie te części. Będzie prościej pewnie przy składaniu. Ja niekiedy opisuję, ale to ze względu, że robię ileś motocykli naraz i nie chcemy pomylić części z jednego do drugiego. Kierownicę rozebrałem do zera z manetek. Uważam, że kiedyś ją jeszcze pewnie do jakiegoś projektu wykorzystam. Raczej pewnie przemaluję na czarno, ale ona akurat pójdzie do zysku. Kurwa, złośliwe Amerykańcy. Przełożyły mi linkę hamulcową przez półkę. Przyjdzie przy składaniu odpowietrzeć hamulce jeszcze. Kierownicę mamy zdemontowaną. Zostanie nam teraz demontaż lak, następnie półki i przejdziemy do zbiornika. W myśl techniki śruby trzeba będzie jednak
pewnie użyć ponownie. Motocykl jest o małym przebiegu, raczej części nie są zniszczone. Myślę, że zawieszenie osłony polakierujemy ponownie i wykorzystamy w innych projektach. Elementy, błotniki i tak dalej, no to już wiadomo pójdzie w kontener. Inne części, które ktoś będzie zainteresowany, pewnie gdzieś tam się pojawią w ogłoszeniach, więc tak to będzie mniej więcej wyglądało. Fatboy pomału się oczyszcza z niepotrzebnych rzeczy. Popuścimy linkę sprzęgła wraz z regulacją, tak żeby wyciągnąć od razu klamki i elementy, które są tu niepotrzebne, będziemy sortować na bieżąco. Uchwyt wykorzystamy, klamek nie, więc możemy to od razu przygotować do demontażu. Przód mamy zdemontowany. Weźmiemy się teraz za montaż czarnych elementów, które mieliśmy już prędzej przygotowane. Generalnie pominęliśmy już montaż łożysk, które mieliśmy nabite nowe prędzej, więc zostanie nam złożenie i spasowanie tych elementów, co i tak zajmie chwilę. Przygotujemy sobie całe zawieszenie pod montaż lak za chwilę i osłon. Niech nikogo nie zmyli używanie klucza udarowego. Jest to najsłabszy klucz z Milwaukee, jaki jest. Generalnie i tak na sam koniec wszystkie śruby sprawdzamy sobie kluczem. A przy takiej opcji jak teraz, zakładania, ściągania szklanek, zawieszeń i tak dalej, przyspiesza to pracę 50-60%. Przykręcamy z powrotem przewody hamulcowe do półek i za chwilę zajmiemy się już po prostu osłonami, lampą, tak żeby ten przód ubrać, dokończyć go, żeby motocykl mógł wjechać na podnośnik. Wtedy się dobierzemy do silnika, ale żeby wjechać na podnośnik i zacząć rozbierać silnik, zbiornik w sumie nic nie znaczy, możemy go zdjąć w każdym momencie, ale niech jeszcze ten motocykl jakiś tam kształt chwilowo trzyma. Zawieszenie musimy mieć założone na gotowo, kierownicę założoną na gotowo, wjedziemy na podnośnik. Wówczas zaczniemy rozbieranie silnika. Tam już będzie trzeba po prostu więcej skupienia, więcej czasu, spuszczenia olei, ale żeby to było możliwe, motocykl musi być na własnych kołach, tak żeby jakąś wanienkę, osłonę wsadzić pod spód, bo ten olej zwykle cieknie po wszystkim. Jest to w tych Milwaukee do 24 roku. Niestety problematyczne. Magistrala olejowa idzie nad cylindrami. Ściągając ją, zawsze poleci olej. No, nie ma opcji, żeby ściągnąć rocker boxy, czyli tutaj górne osłony, bez demontażu całej magistrali olejowej. Niestety, ten problem chwilowo jest nie do rozwiązania przy tych starszych motocyklach. Kończy się to po prostu brudną robotą, która nas za chwilę czeka. Dobrze, mamy to. Lagi. Zostaje nam nieszczęsny przewód hamulcowy znowu, który pewnie zapowietrze nam cały układ, ale tak sobie to ktoś wymyślił. I tak niestety musimy to zrobić z powrotem. Więc tak, mamy złożone zawieszenie przednie, osłona lampy. To już Wam nie wrzucaliśmy, bo to tak naprawdę założenie paru śrubek i bardziej taka pierniczenie się, nazywając to ładnie. Założymy teraz mostek kierownicę i zajmiemy się osprzętem. Generalnie mam już przygotowane elementy, które za chwilę użyjemy. Kierownica jest gotowa do założenia. Z kierownicą Wam trochę przeskoczyliśmy z materiałem, bo były do przewinięcia kable przez kierownicę. Generalnie nie pokazywałem tego, bo to zajęło na to 2 godziny, 3 godziny, żeby przeciągnąć wszystkie przewody po kolei, przygotować to. Jeżeli będziecie mieli z tym kiedyś problem, pytajcie, mogę Wam nagrać rolkę o tym osobno, ale myślę, że w tym materiale jest to zbyteczne. Dobra. Mamy założone rizery, dokręcimy je i weźmiemy się za kierownicę. Generalnie chwilowo nam karta sprzyja, jakichś śrub ukręconych nie mamy,
Zawieszenie już jest na miejscu. Zaczyna to po prostu wyglądać. Myślę, że jeszcze chwilka i będziemy się zajmować silnikiem. Założymy sobie kierownicę. Wtedy dokręcimy risery, jak ustawi się ta kierownica i przeciągniemy przewody po prostu tak, jak już mają docelowo być, nie? Kierownica. Kierownicę mamy założoną tu 10, wysokość 10. Jest to kierownica pogrubiana. Tak jak mówiłem, przewody już mamy przeciągnięte. Zostanie na założenie manetki, pompy, uchwyty i obudowy przełączników. Ale to już za chwilkę, więc... Kolejny plus klucza. Gdybym nie miał klucza, potrzebowałbym drugą osobę, żeby te elementy wszystkie przykręcać. Generalnie mając klucz jestem w stanie i przykręcić, i dokręcać równocześnie bez drugiej osoby, więc kolejne ulepszenie na plus, które przyspiesza pracę. Przyspiesza, no i wiadomo też ułatwia, nie? Dobra, jak widzicie, mamy już kierownicę zamontowaną. Zajmiemy się teraz obudowami przełączników, następnie pompa i linka sprzęgła. Oczywiste jest to, że jakbyście normalnie montowali osprzęt kierownicy i tak dalej, lepiej mieć zbiornik zabezpieczony jakimś, nie wiem, materiałem, na którym może spać pompa lub inny element. W moim przypadku ten zbiornik i tak wyleci do lakierowania i do przeróbki do innego projektu, więc nie zależy mi na tym, czy po prostu czasami któryś przewód uderzy, zarysuje. Jest to po prostu element, który i tak zostanie zdemontowany z tego motocykla, ale dla Was, tam jakbyście przykładowo robili swój projekt, lepiej by było, gdybyście to zabezpieczyli, nie? Dobra, tą stronę mamy gotową. Zostanie nam zamontowanie lusterka i kierunkowskazów, ale to już za chwilkę, jak skończymy drugą stronę jeszcze, która nam została. O, znowu przewód uderzył, więc niestety tak bywa. Generalnie przy takich pracach, przenosząc się na ten warsztat, zależało nam na tym, żeby po prostu narzędzia czy stół warsztatowy był takiego samego wyposażenia tam. W większości czasu lub po prostu w różnych porach pracujemy we dwóch. Ja robię przy jednym motocyklu, potrzebuję swoje narzędzia, Nikodem jest przy drugim motocyklu, potrzebuje swoje narzędzia, a raczej każdy ma swoje poukładane i tak to działa. Też jest fajnie mieć stolik do pracy pod ręką. Lecimy z drugą stroną. Generalnie za chwilę Wam powiem, co jest fajnego w tej kierownicy, dlaczego ją używamy, ale to już sekundę tylko złożę do końca przełączniki. Mamy tak, wyposażoną w tym momencie kierownicę w osprzęt, który użyliśmy oryginalny. Wiadomo, wymieniliśmy manetki na czarne. I teraz tak, przez to, że ta kierownica jest gruba, ten przełącznik jest z tym tutaj całym uchwytem sprzęgła, praktycznie schodzi się do zera. Przy oryginalnej kierownicy 25 mm, tam z groszem, bo to w calach, to ta kierownica się robi mega cienka. Tu ten motocykl już dostał takiej grubej po prostu kiery, że to fajnie wygląda. Wiadomo, że jeszcze tam podochodzą jakieś zaślepki i tak dalej, podokładamy to już praktycznie pewnie po myciu, ale wydaje mi się, że wygląd tej kierownicy robi robotę. Myślę, że i w sumie wiem, przy fatboyach chwilowo to jest taka topka. Większość osób sobie zakłada. Wyższa kierownica często jest odbierana chwilowo na B, takie, że jest dla wyższych osób. Mega wygodnie się jeździ na 10, maksymalnie 10, może 12, ale wyżej to już jest po prostu niezbyt wygodne. Tak moim zdaniem powinna wyglądać kierownica i tak zrobiłem. W tym projekcie używamy praktycznie takich lusterek, jak są fabrycznie, czarnych, tylko że w czarnym macie, łącznie z przełącznikami. Nie pozwoliliśmy sobie tutaj na ten projekt jakieś lusterka wymyślne, dziwny kształt. Jest to motocykl, tak jak mówiliśmy, praktycznie pod klienta, jakieś tam predyspozycje miał, coś tam jest ustalone i według tego planu działamy. Mamy skończony przód, mamy założone osłony, kierownicę, osprzęt. Jest to gotowe, praktycznie zostanie do podpięcia przewody, ale to będziemy robić w końcowym etapie, bo i tak będziemy wyrzucać instalację podczas rozbierania silnika. Zamontujemy teraz przednie koło, przykręcimy zacisk. Błotnika nie będziemy zakładać, żeby czasem czegoś nie porysować. I wjedziemy motocyklem już na podnośnik. Nie zapominamy o kleju. Co ważne, przy wymianie tarczy, tak jak tutaj mamy akurat galfera założonego z przodu,
Pamiętajmy, żeby zawsze wymienić klocki na nowe, bo klocki jednak są zawsze wytarte pod tarcz. Nie wiadomo, jak ktoś prędzej ją użytkował, więc żeby uniknąć nadmiernego zużycia i nieprawidłowego zużycia tarczy w pierwszym etapie z klocków, zawsze się to wymienia w komplecie. W ten sposób mamy złożony motocykl. Na tym etapie kończymy montaż nadwozia, czy w tym wypadku akurat zawieszeń i kół plus osprzętu. Wjeżdżamy motocyklem na podnośnik, zajmiemy się zbiornikiem i silnikiem. Jak widzicie, motocykl już jest na podnośniku. Została nam mokra robota. Brzmi jak brzmi. Musimy teraz rozwalić silnik, czyli wszystkie elementy, rockerboxy, osłony, spuścić oleje, wziąć układ wydechowy, ściągnąć podłogi i zbiornik. Ale to już w następnym odcinku, więc zostawcie suba i obserwację, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.